każdy z tych murali niesie swoją treść, która spełnia funkcję też edukacyjną, ponieważ obcowanie ze sztuką, patrzenie na nią, przechodzenie codziennie, możemy dopatrywać się pewnych elementów, symboli, które są umieszczone w tych muralach. Nawet jeśli jest to mural dekoracyjny, też możemy sobie w nim wyobrazić pewną narrację, która występuje, możemy sobie coś dopowiedzieć. Więc jakby murale spełniają wiele funkcji, ale też właśnie funkcję edukacyjną. Plener artystyczny Siew to wydarzenie na skalę całego województwa. Końcem roku 2020 w pandemii, w obostrzeniach, kiedy kultura była w uśpieniu, to była jedyna przestrzeń, która zaistniała w skali województwa, z tego co wiemy, na ulicy, wśród ludzi, zgodnie z przepisami. Pomysł organizacji pleneru artystycznego, pleneru murali w Nowym Sączu od samego początku był dla mnie takim jasnym, ciepłym promykiem tak naprawdę w dosyć szarej, trudnej rzeczywistości dla kultury, jaka panuje, jaka panowała w tych dniach. I to pozytywne wrażenie z samego początku tak naprawdę trwało przez cały czas. Bardzo ważna jest współpraca na szczeblu dyrekcji, na szczeblu organizacji i też współpraca z artystami. Tutaj w tak skondensowanym czasie udało nam się to bardzo fajnie. Mieliśmy cały czas dobry kontakt zarówno z Urzędem Miasta, jak z Małopolskim Centrum Kultury Sokół, z artystami, więc jakby cała ta akcja wyszła bardzo dobrze, ponieważ mieliśmy jeden cel: stworzyć galerię w przestrzeni publicznej. Wszystkie działania związane z tym projektem, od organizacji, od pierwszych ustaleń z dyrekcją MCK Sokół, z magistrem Morsem, z artystami. Ja oczywiście nie zajmowałam się tymi ustaleniami bezpośrednio z twórcami murali, ale wszystkie działania, również tych osób, których nie było widać, również urzędników, również osób zarządzających budynkami, których ściany zostały wykorzystane do namalowania murali. Wszystkie te działania tak jakby działy się w jakimś nurcie pozytywnej energii. Naprawdę w zasadzie nie napotkaliśmy na żadne większe trudności. Już nie mówiąc o tempie, w jakim pracowaliśmy wszyscy, i tak załoga Sokoła, jak i nasi partnerzy, miasto, Nowy Sącz i sponsorzy, którzy również dołączyli się do tego wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję z tego miejsca koordynatorowi, którego wszyscy znacie pod pseudonimem. Tym razem zostałem zaproszony jako koordynator do projektu. Stanąłem trochę po drugiej stronie, ponieważ najczęściej jestem wykonawcą, jako artysta jestem zapraszany do różnych projektów. Tym razem starałem się, aby zapewnić artystom całe zaplecze od farby po nocleg, więc też tu była troszeczkę z mojej strony inna praca, ale bardzo fajna i bardzo ciekawa. Mogłem też podglądywać, jak artyści pracują, w jaki sposób tworzą, więc to też było dla mnie nowe i inspirujące, ale też bardzo trudne, ponieważ w czasie, w którym to powstawało, czyli w czasie pandemii, były pewne rzeczy utrudnione, ale daliśmy sobie z tym radę. Całość tego pomysłu opierała się na dużych nadziejach, że wszystkie klocki tej układanki uda się złożyć w całość i powstanie obraz. Te klocki to pogoda, bo to jesień. Nie wiedzieliśmy, czy czasami minusowe temperatury, aura nie spowodują, że to nie będzie możliwe. Nie wiedzieliśmy, czy ta czołówka krajowa wykonawców da radę, czy dadzą radę zostawić wszystko inne i przyjechać do Nowego Sącza, dlatego że my chcemy w tym terminie zrobić murale. Udało się. Nie wiedzieliśmy, czy nasz partner miasto zdoła załatwić
zgody właścicieli na zajęcie tych ścian. Nie wiedzieliśmy w końcu, czy to uda się zrobić do końca roku. Te wszystkie elementy powodowały ogrom pracy, wielu ludzi, wielu telefonów, ustaleń. Ja myślę, że cenne jest to, że na żadnym etapie tych prac nie napotkaliśmy na żadne problemy. Że wszystkie te klocki zgadzały się ze sobą, że wszyscy uczestnicy tego pomysłu byli mega pozytywnie nastawieni do niego. I tylko to powodowało, że w tak szybkim tempie, tak trudne zadanie logistycznie powstało. Zrealizowaliśmy 6 murali w Nowym Sączu nowych. W tym jedna realizacja nietypowa, ponieważ most, po raz pierwszy miałem okazję uczestniczyć w takim właśnie wydarzeniu. Nawet samo postawienie rusztowania, takie techniczne rzeczy, było to dla mnie nowym doświadczeniem. Mikołaj Rejs, temat 45-lecie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół. Mural nawiązuje do 45-lecia istnienia Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w 2020 roku. Prezentuje ducha Adesary, śpiewaczki i edukatorki operowej, będącej patronką jednego z największych i najstarszych festiwali organizowanych przez MCK Sokół. Karolina Karo-Brodowska, tematyka indywidualna, Mrówkojad to jedna z postaci stworzona w ramach cyklu Cudaki Karo. Cudaki to wyimaginowane stwory, które mają wprowadzać widza w zupełnie inny, nierzeczywisty świat. Paweł Swanski, praca powstała w ramach realizowanego przez artystę cyklu murali Gąszcz. Jej głównym tematem jest cykl życia, który w swój specyficzny sposób zaczyna się i kończy w jednym naturalnym laboratorium, jakim jest otaczające nas środowisko naturalne. Artek Lesser, temat wspólnota. Projekt zakłada szeroką możliwość interpretacji przez odbiorców, a jednocześnie jest łagodnie wpisany w otaczającą przestrzeń. Istotne jest, by mural po obserwacji pobieżnej lub z dalszej odległości sprawiał wrażenie kompozycji geometrycznej. Jerzy Rojkowski. Mural nawiązuje do 110-lecia kina w Sokole. Osią pomysłu jest sylwetka Sokoła powstała z taśm filmowych, ikonicznych dla historii i lokalnego kina postaci, ewolucji budynku kina oraz współczesności opartej na osobistym wyborze autora. W lewym dolnym rogu wyświetlający całość Franciszek Górski, długoletni kinooperator i kierownik sądeckiego kina. Jan Raspazjan. Temat Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. Mural dedykowany Międzynarodowemu Festiwalowi Dziecięcemu Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór. Wydarzenie to jest realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu od 1992 roku. Praca nawiązuje do nazw zespołów, które uczestniczyły w dotychczasowych kilkudziesięciu edycjach festiwalu. Mieliśmy ogromny ładunek takiego pozytywnego odbioru, bo mnóstwo komentarzy, które pojawiały się już w trakcie, kiedy powstawały murale i potem w mediach społecznościowych, były to wyłącznie pozytywne komentarze. Była ogromna radość ze strony mieszkańców. Mogliśmy tworzyć sztukę w przestrzeni publicznej i dawać odbiorcy pewną refleksję, pewien moment uprawiania sztuki, mimo że jest ona odebrana, więc jakby też dla nas to było bardzo ważne, aby móc przekazać tą wrażliwość poprzez murale. Zdarzył się w Nowym Sączu taki pozytywny ferment, bo widać było, że coś się dzieje, wiadomo było, zapowiadał MCK Sokół, że powstaną murale,
ale oczywiście nikt nie wiedział na początku, gdzie będą, potem co na nich będzie, więc mnóstwo osób przychodziło, interesowało się, przyglądało się temu, co się dzieje. Ze spotkań z artystami, którzy tworzyli murale, wiem, że byli zaczepiani, zagadywani. Czasem nawet były takie miłe sytuacje, że przychodziły osoby mieszkające w okolicy z zapytaniem, czy nie chcieliby, żeby ich poczęstować herbatą, ciastem. Bardzo, bardzo takie ludzkie, ciepłe relacje również wydarzały się przy okazji tego pleneru. Wszystko, co dobre w życiu, udaje się dlatego, że dzieje się taki fenomen jak współpraca i ona powoduje dobre efekty zawsze. Działaliśmy wszyscy w poczuciu dobrego pomysłu i działaliśmy wszyscy z tą nadzieją, że mieszkańcy Nowego Sącza, mieszkańcy regionu dostrzegą w tym pomyśle i w efektach tego pomysłu potencjał na przyszłość, pewnego rodzaju nadzieję. Nadzieję, która z tych murów do ludzi powinna emanować. Takie były główne założenia. A to, że przy okazji my jako Małopolskie Centrum Kultury Sokół pokazaliśmy i Nowemu Sączowi, i Małopolsce, i światu, co robimy poprzez nasze jubileusze, poprzez tematykę dobraną do tych murali, to tylko świadczy o tym, że nie próżnujemy tutaj, po prostu pracujemy. Staramy się być kreatywni. Ja już któryś raz powtarzam w mediach, że słowo na te czasy to kreatywność. To nowe przestrzenie, nowe pomysły, to szukanie miejsca dla kultury, dotarcia do widza, żebyśmy tego kontaktu ze sobą nie tracili. I poprzez te murale ten kontakt utrzymaliśmy z naszymi widzami, których bardzo serdecznie będziemy gościć u nas na nowo, w naszych salach, w naszych kinach. A teraz, na ten moment, był to prezent dla wszystkich nas, żebyśmy mogli patrzeć na to przesłanie, które z tych murali spłynęło do nas. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję.